No Way of Healing to kawałek, którego początki sięgają 2013 roku, bo główny riff, główny motyw i pomysł na melodię tej piosenki pochodzi sprzed 12 lat. Wtedy to wymyśliłem ten riff i tak został odłożony do szuflady. Zdecydowałem się pociągnąć tę piosenkę dalej, zachęcony opiniami chłopaków z The Dead Hearts. Nie miałem za bardzo pomysłu. Kolejną partię po drugim refrenie wymyślił Filip. Zostawiliśmy tak, a potem wróciliśmy po prostu do refrenu na końcu kawałka. I w ten oto sposób powstał cały utwór. Jeśli chodzi o tematykę utworu, no to od początku wydawało mi się, że brzmienie tej piosenki powinno nadawać dość mocny, poważny ton też warstwie lirycznej tego utworu, więc zainspirowany własnymi przeżyciami na oddziale onkologicznym dziecięcym w Lublinie, ponieważ moja córka walczyła z nowotworem, oraz zainspirowany walką innych rodziców na tym oddziale o swoje dzieci, stwierdziłem, że napiszę coś, co dłuższy czas we mnie w serduchu siedzi, czyli o tym, jak beznadziejną walkę prowadzą ci rodzice w większości przypadków, jeśli chodzi o chorobę nowotworową, jak się poświęcają, jakie emocje im towarzyszą, że jest to bardzo trudny czas dla wszystkich, w ich rodzinie, dla dziecka, dla matki, dla ojca. Chciałem w ten sposób oddać tak jakby hołd tym osobom, które zostają przy dzieciakach, które poświęcają całe swoje życie, swój dotychczasowy ład, porządek, pracę, hobby, nawet część siebie i zamykają się w ramach szpitalnych, żeby tylko walczyć o życie swoich dzieci. To jest kawałek dla wszystkich tych, którzy zakładają zbiórki. I chciałem właśnie w ten sposób zwrócić uwagę publiczności na to, co ci ludzie przeżywają w trakcie walki z chorobą nowotworową. Teledysk do utworu to historia dwóch osób, które musiały się zmierzyć z diagnozą i podjąć rękawice. Mały chłopczyk jest porównany w tym teledysku do superbohatera, bo dla mnie te dzieciaki, które przyjmują na oddziale potężne dawki chemioterapii, to są bohaterowie. Oni są naprawdę mocni i we wszystkim tym, co muszą przeżywać, potrafią znaleźć jeszcze czas na zabawę i na radość. Natomiast historia nastolatki jest już bardziej, nazwijmy to, smutna. Ta osoba ma trudność z zaakceptowaniem tej choroby, boi się przyszłości, postanawia też, jest tam w teledysku taka dość mocna scena, ogolić głowę zawczasu, zanim z samej jej wypadną włosy. Teledysk też jest utrzymany w czarno-białej tematyce, przewija się motyw czasu, przemijania i braku nadziei. Chcieliśmy, żeby ten utwór uderzał i zostawiał coś, co powoduje słuchacza i widza do przemyśleń.